witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z TBR-em. Mam takie 5 głównych punktów, które chciałabym na pewno zrobić we wrześniu. I nawet nie liczę już na to, że przeczytam nowe książki, ale bardziej chodzi mi o to, żeby dokończyć już te rozpoczęte, bo nie wiem, czy w sierpniu jeszcze się wyrobię, bo mamy 26 sierpnia. No a ja mam rozpoczętych trochę książek. Liczę, że mi się uda je jeszcze w sierpniu ukończyć, no ale jeżeli nie, no to przejdą one automatycznie na wrzesień i we wrześniu na pewno będę chciała się jakby z tych książek już, z tymi książkami może tak rozliczyć. Pierwsza książka, którą na pewno chcę dokończyć i tutaj prawdopodobnie uda mi się jeszcze w sierpniu to zrobić, a jest to Autobiography, książka Christine Lauren. Tak wygląda. Książka, która opowiada o chłopaku, który jest jakby w mormońskiej społeczności, ale nie jest mormonem, bo jego chyba mama wystąpiła z tego kościoła. Nie wiem. Natomiast on się tam zakochuje w pewnym chłopaku właśnie z mormońskiej społeczności, takiego bardzo głęboko zakorzenionego w tej społeczności. No ale jestem na początku i na razie tylko ma taką fazę fascynacji jakby tym chłopakiem. No i pisze jakby swoją autobiografię. Kolejna książka to Toksyczne dziewczyny. Ja czytam ją w wersji rosyjskiej i ona po rosyjsku nazywa się Dzikie. Bardzo fajna książka. Na razie doszłam do 106 strony. Liczę, że jeszcze dzisiaj ją dokończę, chociaż na dzisiaj mam też jeszcze inne plany, o których troszeczkę później powiem. Natomiast tutaj mamy szkołę, która jest zarażona. Nie wiem, czy w polskiej wersji też to się tak nazywa. Natomiast w tej rosyjskiej ta choroba to jest toks. Więc właśnie te dziewczyny wszystkie są zarażone. I nie tylko dziewczyny, ale też nauczyciele są zarażone tym toksem. No i nasza historia kręci się wokół dwóch głównych bohaterek, Getty i Bayet, z czego jedna dostaje takiego poważnego ataku właśnie tej choroby, no i ta druga wyrusza, żeby ją poszukać. Tylko na początku mamy też dopiero teraz jest ta historia jakby główna, która jest tutaj w opisie opisana. Natomiast początek mam takie właśnie wstępne opisanie tego toksa. Choroba ta, nie wiem czy to choroba, wirus, powoduje, że właśnie dziewczyny przechodzą różnego typu mutacje. Bardzo dobra książka, nie dziwię się, że widziałam aż tyle takich pochlebnych opinii właśnie o książce Rory Power. Czyli to jest taki drugi punkt, który chcę skończyć lub we wrześniu lub w sierpniu. Kolejna książka, która już chyba od lipca jest na mojej półce i cały czas nie mogę jej skończyć, a mianowicie Zatoka Francuza Daphne du Maurier. Nie wiem dlaczego tak jest. Zazwyczaj te książki Daphne du Maurier bardzo szybko czytam. Ta jakoś mi nie podeszła. Może wrzesień będzie właśnie tym miesiącem, który będzie sprzyjał właśnie tej atmosferze tej Zatoki Francuza. Jestem na 107 stronie, więc w sumie podobnie jak w Dzikich, czyli w Toksycznych dziewczynach. No tutaj mamy kobietę, która jest zmęczona swoim ówczesnym życiem z mężem i wraz z dziećmi wraca do swojej, jakby do jego posiadłości męża, takiej na wsi, z Londynu na wieś ucieka i tam poznaje właśnie pewnego pirata, z którym podejrzewam, że będzie coś więcej niż tylko przyjaźń. Także pokrótce tyle o tej książce. Co jeszcze chciałabym przeczytać? Na pewno chciałabym skończyć książkę Kolumbowie, rocznik 20. Postaram się znaleźć okładkę, bo czytam ją na czytniku. To jest książka Romana Bratnego. Dobrze mówię? Tak, Roman Bratny, Kolumbowie, rocznik 20. Książka opowiadająca właśnie o osobach, które urodziły się w tym roku 1920 i o ich historiach. Są tu pokazane wszystkie ich perypetie, jak walczą z Niemcami, bo to już nie jest jakby rocznik
to nie jest rok 1920, tylko osoby, które się urodziły w tym roku. Najczęściej one są już pełnoletnie i już są w tym takim jak to się nazywa? Dwudziestolecie międzywojenne, tak to się nazywało? Chyba tak. Właśnie są w tym okresie i to jest przygotowanie też tutaj do Powstania Warszawskiego. Widziałam serial, który jest i mama poleciła mi książkę, więc chcę ją przeczytać, tylko że ciężki temat, bo taki wojenny, okołowojenny, ale na pewno chcę poznać, bo Kamienie na szaniec tutaj są właśnie Aleksandra Kamińskiego. To jest jedna z moich ulubionych książek, a ona właśnie opisuje losy osób, które walczyły w powstaniu. No i z takich starszych dzieł, utworów, nie wiem jak to nazwać, chcę dokończyć serię o przygodach Hugo. Mam wszystkie 5 tomów, które wyszły, 2 już przeczytałam. Tutaj nie ma okładki, bo to jest wydanie z 1990 roku i podejrzewam, że jak byłam mała, to ta okładka gdzieś odfrunęła i zniknęła. Natomiast zostały mi jeszcze 3 tomy tych opowieści. To powinna być właśnie Boska Jabłoń, Zamek Młew i Błękitna Perła. Ogólnie jest to cała historia właśnie Hugo i mamy tutaj Hugo wraz z przyjacielem, którego imienia nie pamiętam. Miś nazywa się Biscotto, a to latający przyjaciel to jest jakby przeznaczenie Hugo i nazywa się on Narcyz. No i wczoraj przeczytałam właśnie Zaklęcie w fasole, które bardzo mi się spodobało i fajnie przedstawiona jest ta przygoda. No i skończyłam też Karzeł z Cornelope, też fajny plot twist. Co jest ciekawe, bo nie zawsze tak jest w tych komiksach czy powieściach graficznych, nie wiem jak to nazwać, ale właśnie w tych komiksach nie zawsze aż tyle tekstu jest, a tutaj każdy dymek ma swoją historię i wszystko do przeczytania, dlatego nie czyta się ich szybko. No ale chcę dzisiaj, właśnie są moje plany, dzisiaj chcę dokończyć te 3 komiksy, żeby już poznać całościowo historię Huga i żeby zakończyć przygodę właśnie z tym dzielnym bardem, młodym bardem. No i teraz przejdę do takich książek dosyć nowych i takich, których jeszcze nie czytałam. Na pewno we wrześniu chciałabym się zapoznać z książką Samanthy Young, bo do Samanthy Young mam wielki sentyment, bardzo ją lubię i chciałabym właśnie przeczytać, aby się dowiedzieć o historii Bailey Hartwell i jej chłopaka. Teraz zauważyłam, właśnie dlatego taka pauza, że miasteczko, w którym mieszka Bailey Hartwell, nazywa się Hartwell. Co jest ciekawe, to jest jakiś tam serii, ale ja jakoś nie przejmuję się tym, że czytam tą serię, bo to jest kilka serii, właśnie Samanthy Young nie po kolei, bo te historie tak naprawdę może troszkę się splatają, ale głównie każda historia, każda jej książka ma swoją oś fabularną, więc nie jest tak ciężko się w nich odnaleźć. Także chciałabym właśnie ten romans przeczytać. Co jeszcze? Chciałabym zapoznać się właśnie też z przygodami Wiedźm Kijowa, bo kupiłam sobie na promocji w Świecie Książki 2 tomy właśnie Wiedźmy Kijowa Miecz i Krzyż i ten drugi, tylko nie wiem jak się nazywa, czy ja mam tu gdzieś zapisane, bo wiem, że o nim mówiłam. Niestety nie, ale jest taka niebieska okładka. Może wkleję, jak nie zapomnę, bo czasem zapominam. Więc coś ze strzałą jest, bo tutaj mam Paragon. No ale kupiłam 2 książki w cenie niższej niż jedną bez promocji, a od dawna czaiłam się właśnie na Wiedźmy Kijowa i mamy tutaj 3 bohaterki, które są mieszkankami Kijowa i które spotykają pewną wiedźmę, która na ich oczach umiera i one przejmują jej moce. Z tego co wiem.
I z tego co wiem, to ta seria też będzie dosyć długa. To nie będą tylko 2 tomy, tylko będzie ich więcej. No ale jak już są już te 2 tomy, to chcę się zapoznać, bo możliwe, że mi się spodoba, będę kolekcjonować, a może mi się nie spodoba i komuś sprzedam albo oddam gdzieś. Nie wiem. Cena nie była duża, więc na pewno to też mnie skusiło. No i na pewno Kijów, bo chciałabym się tam znaleźć, a z obecną sytuacją to jest niemożliwe. Także to. Trochę boję się, że jest to nawiązanie do Mistrza i Małgorzaty, bo ta jedna z bohaterek zaczytuje się w tej powieści i nie wiem, czy wiecie, czy nie, ale ja z Mistrzem i Małgorzatą mam dosyć ciężką historię. Wiele razy zaczynałam, wiele razy dochodziłam do pewnego momentu i wiele razy odkładałam tę książkę i już do niej nie wracałam, więc tutaj się boję. Wiem, że w drugim tomie jest już w ogóle nawet Michał Bułhakow w tej książce, więc no jestem ciekawa, bo chciałabym poznać właśnie też trochę nie tylko rosyjską literaturę, ale i trochę ukraińską. Kolejna książka to jest prezent na urodziny, który dostałam od rodziców. Mikita Franko, Okna во двор, czyli Okna na podwórze. Książka już za mną dosyć długo chodziła, to też nie jest lekka lektura, bo dosyć gruba, ale już długo się na nią czaiłam. Chodzi generalnie tutaj w tej książce o to, że główny bohater Miki wraz ze swoją rodziną przyjeżdża do Vancouver. No i niby z pozoru ta rodzina jest taka idealna i te wszystkie relacje są takie cudowne, natomiast za drzwiami dzieją się ciekawe rzeczy i to, co powinno tutaj do jakiejś tragedii w ich życiu dochodzi i zamiast to ich wszystkich złączyć, powoduje właśnie, że napięcie w tej rodzinie jeszcze bardziej się zagęszcza i coraz więcej problemów jest. No i Miki ma tutaj też spotyka się w nowej, jakby on miał jakieś problemy, przez co chyba rodzina wyjeżdża ze swojego miasta do Vancouver, no ale te problemy nie tylko go gonią, ale jeszcze się nasilają, więc jestem ciekawa. Na pewno złamię tej książce grzbiet, to już wiem po tym, że ona jest dość ciężka, chociaż może nie, no zobacz. Podejrzenia mam, że złamie, a chociaż on jest taki piękny. No i co mi się podoba, to wydawnictwo Popcorn Books, które jest rosyjskim, ale bardzo dużo ma książek 18+. I te wszystkie książki, to mi się właśnie w tych książkach 18+ rosyjskich podoba, że one są foliowane, więc mam tą pewność, że nikt nie dotykał tych stron. To jest takie urocze. No i książka, którą już kiedyś zaczęłam po angielsku. Doszłam do połowy, ale angielski mnie przerósł. No i chciałabym chyba zapoznać się już powoli z tymi 2 autorami, którzy napisali Zabójczą falę, czyli z Douglasem Prestonem i Lincolnem Childem, bo kolekcja ich książek mi się powiększa, a ja coraz to mniej mam chęć ich czytać, a raczej inaczej. Mam chęć ich czytać, ale coraz bardziej boję się ich czytać, bo boję się, że te książki mnie przerosną. Natomiast tutaj chodzi generalnie o to, że w tej książce, że jest jakiś skarb, który wszyscy próbują posiąść, natomiast nad tym skarbem wisi chyba jakaś klątwa albo coś. Wisi, bo każdy, kto próbuje się do tego skarbu dostać, ginie, bądź coś mu się dzieje. No i po 300 latach właśnie dwójka braci, jakby odnajdują trop do tego skarbu. Oni sami też nie są jakby w pełni tego świadomi. No i niestety jeden z tych braci ginie. Też nie zdradzę dużo, ponieważ to się dzieje w pierwszym rozdziale i myślę, że no nie jest to aż takie duże zdradzenie historii. Także to byłby chyba mój film, mój TBR. Także na pewno chciałabym przeczytać te książki, wszystkie, które tu mam. Zaraz spróbuję je jakoś ładnie zebrać. Żeby
pokazać jeszcze raz, czyli tak, na pewno chciałabym przeczytać te książki we wrześniu, bądź jeszcze w końcówce sierpnia, żeby mi się udało, więc jeżeli mi się uda jeszcze coś z tych pozycji, więc skończyć, to na pewno dowiecie się o tym już za tydzień, bo w sumie za tydzień będzie wrap-up z moich przeczytanych książek. Mało w tym miesiącu czytam, ale dużo oglądam serialu kryminalnego CSI, Kryminalne Zagadki, Las Vegas. Jakoś tak się wciągnęłam i w tym miesiącu w ogóle kompletnie czytanie mi nie idzie, więc wydaje mi się, że to przez to, że zaczęłam tyle książek, a ich nie kończę. I może to jest też jakiś zastój czytelniczy i tak poniekąd to te komiksy o Hugo mnie wynoszą, wyprowadzają z tego zastoju i trochę audiobook, który słucham. A poza książkowymi nowościami i serialowymi, no to z takich nowości to zdecydowałam się na kolczyk w uchu nowy i teraz tak sobie go czyszczę i dowiedziałam się, że on się goi 4 miesiące, więc wesoło będę miała. I nie mogę spać na tym boku, a to jest mój ulubiony bok, na którym śpię, więc mam wesoło. No ale tak, to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Był trochę chaotyczny, ale to chyba wszystkie moje filmy są chaotyczne. No i czekajcie na kolejne update'y, bo mam nadzieję, że w końcu ruszę z czytaniem z kopyta, jak to się mówi, i ukończę wszystko z tego TBR-u. Zdradzę z poprzedniego TBR-u, że tak jak znajdę notatki, to w zasadzie nie ruszyłam nic, może trochę około zmierzchowych rzeczy ruszyłam, bo przeczytałam jedną książkę, o której jest cały film i która mnie nie zadowoliła, niestety. No ale to też będzie w podsumowaniu miesiąca. No i ogólnie możecie wrócić się 2 filmy wstecz i obejrzeć właśnie tą część o jakby parodii na Zmierzch, która okazała się wcale nie parodią, a męczącą sprawą. Także jeszcze raz dzięki za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia w kolejnych. Cześć!